vlogze zrobić 5 km, więc lecimy biegać. Właśnie już jestem na bieganku. Właśnie biegnę w stronę morza, wybrzeża, żeby przebiec kawałkiem, nie wiem, obok morza, obok wybrzeża, a zatem biegnijmy dalej. Właśnie mamy już 5 km zrobionych, a zatem już biegnę z portem do hotelu, żeby pójść na śniadanko, a potem będziemy jechali chyba nad Ochryd. Ale jeszcze przed Ochrydem pójdziemy tutaj sobie na plażę, ponieważ chcę popływać właśnie tutaj we Wloże. Ale teraz lecimy do hotelu. A teraz była właśnie lekka zmiana planu, ponieważ zamiast do Ochrydu jedziemy najpierw do Sarandy przez takie góry, przez Derchmi, czyli będzie się jechało do Sztugo, bo 3,5 godziny przynajmniej. No i potem następnego dnia pojedziemy z rana nad Ochryd. Ale teraz właśnie sobie w Loże, jeszcze przed wyjechaniem właśnie na Sarandę, staliśmy na chwilę na plaży, więc pójdę szybko się wykąpać i lecimy dalej już w stronę Sarandy. I jadąc właśnie tu wszędzie w Albanii, ogółem na Balkanach, możecie spotkać sobie osiołki sobie chodzące właśnie, więc zaraz właśnie podejdę i spróbuję go pogłaskać. Właśnie jadąc przez góry, teraz będziemy jechać przez Dermi, czyli przez takie bardzo kręte uliczki, bo kiedyś tu jechaliśmy parę lat temu, mniej więcej 6 lat temu, więc czas bardzo szybko leci, no ale teraz stanęliśmy tutaj właśnie w górach kupić lokalny miód. No i właśnie jadąc tą malowniczą trasą, która tak naprawdę można by ją ominąć, ponieważ jest autostrada dość daleko, ale skraca tą drogę o wiele, chyba o godzinę nawet, chyba więcej. No ale nie byśmy nie jechali przez właśnie Park Narodowy Logara, który jest pod ochroną i właśnie można się przez niego przejechać i właśnie przez niego jedziemy. I zaraz dojedziemy do Dermi i potem będziemy dalej kierować się na Sarandę, kiedy już nie byliśmy tutaj, nocowaliśmy w jednym z właśnie tutaj hoteli. No ale teraz lecimy dalej na Sarandę. Właśnie znowu mamy osiołki i osiołki są dość charakterystycznym znakiem właśnie Bałkanów. A teraz znajdujemy się przy drogowskazie, który wskazuje na Mount Chica, tam gdzieś wysoko, na którą można wejść. Jest to jedna z najwyższych wzgórz Albanii, ma 2045 metrów akurat ta. No i jest uznawana po prostu za wysoką. Tutaj macie fajny drogowskaz na różne miejsca tutaj właśnie w Albanii. No i tak, ale my jedziemy teraz dalej. Właśnie zjeżdżając z góry tej, gdzie tam już widać Dermi, a tutaj właśnie jest ta plaża i to miasteczko Dermi, to mamy konie i osiołki tutaj właśnie sobie chodzą po górach i również cudowny widok na morze, już zaraz jońskie, no i właśnie to miasto Dermi. Jedzą trawkę. Teraz właśnie staliśmy w punkcie widokowym, w którym również staliśmy 7 lat temu, gdzie właśnie mały Antek nagrał jeden ze swoich pierwszych vlogów z podróży. Flashback. Właśnie tutaj dojechaliśmy, nie dojechaliśmy tam, gdzie jedziemy, do hotelu, a jesteśmy teraz w górach. Bardzo ta mgła jest strasznie, przyjechaliśmy przez mgłę, przez góry. Udany akurat to był właśnie vlog pierwszy, ponieważ zapostowałem go na YouTubie, miałem wtedy 9-10 latek, więc bardzo sentymentalne miejsce. Też właśnie pokażę, gdzie będziemy zjeżdżać. Proszę, tędy będziemy zjeżdżać. I gdzie jedziemy? To o tam, proszę bardzo. End of flashback. Jak widzicie, znowu mi się udaje moją pasję kontynuować, tworzenia filmików dla Was i nagrywania moich podróży i ogółem vlogów. No ale zaraz zjeżdżamy z tego punktu tutaj do Dermi i kierujemy się dalej na Sarandę. teraz
teraz właśnie zatrzymaliśmy się tutaj, żeby zobaczyć jakiś zamek. Porto Palermo Castle się nazywa, ponieważ były na niego drogowskazy i go widzieliśmy jadąc drogą tam, więc staliśmy tutaj. Idziemy właśnie zobaczyć ten mały zamek, który znajduje się na takim malutkim półwyspu połączonym właśnie od tym kawałkiem z lądem. No i właśnie znajdujemy się już na tym właśnie tutaj zamku, w środku, na jakby traszy głównej, jakby górze tego zamku. No i ten zamek został zbudowany przez Ali Pasza w XIX wieku w celu ufortyfikowania jakby wybrzeży Albanii, jakby części, które on zdobył, bo jego część była mniej więcej, którą zdobył, sięgała od Vlory mniej więcej po Sarandę. No i właśnie budował tutaj różne zamki przy morzu w celu jakby uniknięcia podbojów, jakby ufortyfikowania tutaj jego części zdobyczy. No i właśnie tutaj postawił taki zamek, który się nazywa Porto Palermo Castle. Tam jest właśnie ta droga, którą jechaliśmy, zobaczyliśmy ten zamek, więc stwierdziliśmy, że tutaj na chwilę zajedziemy i zobaczymy to miejsce. Po drodze na Sarandę, właśnie zbliżamy się już do Sarandy, bo zostało nam tylko 30 km już do Sarandy. Staliśmy na chwilę, ponieważ był przystępny widok tutaj, jak widzicie, na piękne góry tutaj albańskie i morze już jońskie. Dojechaliśmy już właśnie do Sarandy, widzicie tutaj za mną, to znajduje się Saranda, to miasto. Podróż nam dość długo zajęła, było 4,5 godziny, ale to dlatego, że dużo stawaliśmy, jechaliśmy malowniczą trasą, ale dużo dzięki temu zobaczyliśmy dużo zwierzątek, widoczków, więc bardzo fajnie, dużo osłów i koni, no i owieczek chodzących po ulicach. No ale teraz już będziemy jechać do Sarandy, do centrum, do naszego hotelu, ale również na tym punkcie widokowym znajduje się pozostałości po zamku Lukeresi, który tu kiedyś stał. No ale teraz jest zrobiona tutaj kawiarnia, więc ludzie sobie siedzą, piją herbatę, kawę itd. No ale tak, i jeszcze tutaj w oddali ten ląd, tutaj co widzicie tam, to już jest Korfu, czyli już Grecja. No ale teraz lecimy do Sarandy, do naszego hotelu, a potem gdzieś na kolację i tak dzisiejszy dzień przebiega jak na razie. Teraz właśnie jak widać też dużo ludzi jedzie tam w górę na ten punkt widokowy, żeby właśnie oglądać słońce. Jak widzicie właśnie jakiś autobus tam właśnie tam, nie widzę czego, ale tam podjeżdża właśnie autobus z ludźmi, z turystami pewnie, żeby właśnie zobaczyć dzisiejszy zachód słońca właśnie z tego wzgórza. Właśnie dojechaliśmy już do hotelu z punktu widokowego. Tutaj jak widzicie jest cudowny widoczek właśnie na morze. No i jest praktycznie centrum miasta. Mamy 150 metrów od plaży, to jest centrum miasta. Tam jakiś taki mosk znajduje się w pobliżu. No i tu nasz pokoik. O, tu Franek wchodzi na górę. No i właśnie bardzo dobra cena również, bo 60 euro za 4 osoby ze śniadaniem, więc może poza sezonem do tego tak taniej, ale ogólnie dobra cena. I widzimy nasze auto, które jest zaparkowane o tutaj. A zatem polecamy hotel Joan. No i teraz się rozpakujemy, posiedzimy chwilę, odpoczniemy i lecimy na kolację do centrum, właśnie tutaj gdzieś Sarandy. Właśnie idziemy już na kolację i tutaj na tym wzgórzu, jak widzicie, byliśmy wcześniej, bo to jest właśnie ten punkt widokowy i ten zamek. No ale teraz jesteśmy już w centrum, jak widzicie, bardzo fajnie tutaj deptak, więc idziemy znaleźć jakąś restaurację, żeby zjeść kolację. I dzisiejszy nasz dzień tak właśnie dobiegnie końca. A teraz
w restauracji właśnie jedzenie przyszło. Ja sobie zamówiłem linguini seafood, czyli makaron z owocami morza, zupę rybną, tutaj franek je, wszyscy jemy. No i ładny jest widok na Sarandę i na morze, a zatem boftmir, czyli smacznego po albańsku. Witam Was w naszym ostatnim dniu podróży po Albanii. Aktualnie jedziemy na Błękitne Oko, Blue Eye, które znajduje się 22 km od Sarandy. Jest to właśnie również źródło rzeki Bistrica. Ona ma 25 km i wpada do Morza Jońskiego w okolicach Sarandy. No i właśnie również to źródło nie wypływa z gór, tylko wypływa z podziemi, a zatem ma i bardzo piękną turkusową wodę, wręcz przezroczystą prawie. No i właśnie tam jedziemy zobaczyć ten cud przyrody. No i potem będziemy się wracać 20 km tą dróżką taką górzystą do autostrady, ponieważ lecimy autostradą już nad Ohrid, Macedonię Północną. A teraz jesteśmy już na terenie tego Błękitnego Oka i teraz 2 km idziemy pod właśnie to źródło, tam gdzieś zaparkowaliśmy auto i kiedyś właśnie tutaj, gdzie jest ta droga, można było wjechać normalnie autem i taki most, co był tu przed chwilą, też autem można było to przejechać te 8 lat temu, jak kiedyś byliśmy, Antek tutaj był, no ale teraz już nie można, plus jeszcze płatne jest wejście, może nie dużo, bo tylko 50 leków za osobę, czyli to jest około 2,5 zł, ale no, więc kiedyś było tutaj lepiej, ale wiadomo, zmieniło się, również w sumie dobrze, bo mniej będzie natura niszczona, bo każdy turysta by chciał podjechać autem dosłownie pod samo to oko niebieskie. Więc w sumie dobrze, dla nóg trochę mniej, ale sport to zdrowie. Teraz właśnie znajdujemy się już tutaj przy tym źródle, które znajduje się tutaj. Jak widzicie, woda jest bardzo przezroczysta i turkusowo-szmaragdowa, bardzo ładna. No i właśnie to źródło poda na 50 metrów głębokości, lecz nie wiadomo konkretnej liczby, ponieważ ciężko to zbadać, więc mniej więcej, może być dużo więcej. No i właśnie tutaj bardzo ładne miejsce jest tutaj dookoła tego oka zbudowane. Dość sporo turystów, ale warto zobaczyć to właśnie niebieskie oko, to cudo przyrody tutaj Albanii, w tym regionie. No i bardzo fajne miejsce. Niestety nie można tu pływać i woda jest też dość zimna, ponieważ przez cały rok waha się mniej więcej w granicach 10 stopni Celsjusza. No i tak. Więc teraz lecimy z powrotem do auta i jedziemy do Ohrid. A teraz właśnie z głównej drogi, która jest o tutaj, prowadząc na Tiranę i potem dalej już na Ohrid. Zjechaliśmy sobie tędy na taki tutaj most stary jakiś, przejechaliśmy w nim, to właśnie nasze auto stoi, bo to taka fajna rzeczka z turkusową wodą, fajna natura, przepiękne albańskie góry, ale zaraz wsiadamy na auta i jedziemy dalej na stronę Tirany i do Ohridu. Jak na Bałkany i Albanię przystałek, widzicie przy głównych drogach i w ogóle przy różnych drogach są stada owieczek, które czasami potrafią wyjść na drogę. Przy osiołki można spotkać, więc dużo zwierzątek, ale jak i przystał na Bałkany, przy śmieciach, pastwisko i są owieczki jedzą. Tutaj właśnie trawkę w śmieciach, niestety. Ale tak, pasterz sobie tam stoi, no i owieczki sobie chodzą, się pasą. A teraz przed chwilą zatrzymaliśmy się w Zagłębiu Truskawek na drodze do Ohridu. Przy drodze, ponieważ sprzedawali tutaj truskawki. Koniec marca już przepiękne truskawki i tylko za 1000 leków, czyli 10 euro. Więc taką tutaj całą wielką paletę plus jeszcze jeden koszyczek kupiliśmy za 1000 leków, czyli 10 euro.
Dojechaliśmy już właśnie do Ohrydu, zaparkowaliśmy przed chwilą gdzieś tam auto. Droga nam zajęła dość długo, bo z przystankami około 5 godzin. Ale do tego, bo no, kręte drogi, ciężko się jechało, ale dojechaliśmy. Właśnie słoneczko zachodzi, więc zdążyliśmy na zachód słońca. No i właśnie to miasto leży u stóp górzy Gorlica. I no, tutaj znajduje się właśnie to duże jezioro Ohryd, które jest perłą Macedonii. Dużo więcej turystów przyjeżdża właśnie do tego miasteczka małego niż do na przykład Skopie, które jest stolicą Macedonii Północnej. No i właśnie idę się teraz tam przejść w tą stronę, bo w tą stronę jest Starówka. Więc przejdziemy się kawałek, zobaczymy sporo tutaj zabytków, cerkwi, monasterów starych. Więc lećmy się przejść chwilę po miasteczku, potem zjemy sobie kolację i potem będziemy już dzisiaj wracać do Prysztiny. Tutaj właśnie w oddali za mną, tutaj widzicie to miasto Ohryd. I to był taki fajny deptaczyk dookoła tej skałki, przez które można było przejść. Więc sobie przeszłem, żeby właśnie tutaj zobaczyć przez Starówkę. To takie ładne wzgórze, tam na górze kontynuuje się Starówka, tam na górze. No ale tam na samym końcu tego właśnie deptaczku, który dotąd sięga, jest jakiś monaster, mała cerkiew, kaplica taka. Tutaj na końcu i bardzo ładny widok, bo właśnie zachodzi słońce. Więc jeszcze tam przejdę i będziemy wracać chyba do auta, ale jeszcze przed autem i pojechaniem do Prysztiny, do której nam jest 4 godziny jeszcze, pójdziemy na jakąś kolację gdzieś tutaj właśnie w mieście. Cerkwi świętego Jana Teologa. Jest właśnie ta cerkiew, którą widzieliśmy stamtąd, jak szedłem tam tym deptaczkiem. Tutaj właśnie. I ta cerkiew powstała między XIV a XV wiekiem. No i właśnie jest bardzo słynnym punktem Macedonii w ogóle, ponieważ na wszystkich pocztówkach ją mniej więcej widać właśnie. I na zdjęcia, jak wpiszecie Macedonia Północna, zazwyczaj wam ona wyskoczy między innymi, bo jest dość ważnym elementem, punktem turystycznym właśnie w Macedonii, a szczególnie tego właśnie miasta tutaj Ohryd i tego jeziora. I teraz już wracam z powrotem do auta i do centrum Ohrydu, tego miasta. Idąc właśnie przez Starówkę, gdzie są właśnie takie stare domki, w których ludzie dalej normalnie mieszkają. Ale bardzo fajne, urokliwe domki tutaj są. A tutaj kolejna większa cerkiew, kościół prawosławny.